Jaka sytuacja na ambasadzie Liberii? I zobaczcie, tutaj po ulicach są też czołgi porozrzucane. Tutaj kolega mówi, że w zęby można dostać, no i tu ewidentnie, no. Przecież my znamy takie rewiry. Świnki sobie coś tutaj pojedzą, chłopaki coś tu znajdą. Witam serdecznie, kierownik się kłania. Witam nowych widzów, witam starych widzów z Freetown, czyli stolicy Sierra Leone. Moi drodzy, zaczynamy nowy odcinek o stolicy, o życiu w stolicy, o kulturze i o historii, bo o historii tutaj co niemiara. Więc zapraszam do oglądania. Oczywiście każdy chce coś sprzedać, ale ja już nie mogę kupować, bo już tyle hajsu poszło i nie ma gdzie tego wsadzić. Ale przyjemnie, nie ma żadnych zatrzymań przez policję. Tutaj w Sierra jest wysoka kultura, powiedziałbym, osobista i też dobra znajomość angielskiego. Można się dogadać wszędzie. مدينة وين سلامات مدينة رول سلامات مدينة توريد سلامات مدينة مركال سلامات 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 سلام سلامات. Zobaczcie, kopertę pani dała i koleżka włożył, że jest głucha i w ogóle zbiera na coś. Taka strategia tutaj. Kolega wrzucił trochę hajsu. Porcelana, szkło, plastiki, stalowe, dekoracje, porcelana. Z polskiej auto. To już jest prawdziwe życie we Freetown. Koleżka próbuje zmontować motocykl. 7 km jeszcze zostało do mojej hostki, tak, do hostki, która jest chrześcijanką tutaj i powiedziałbym bardzo ładną osobą. O kurczę, jesteśmy u kumpla i kumpel, ale hajsu przywiózł. Sprzedał właśnie to złoto i słuchajcie, taki hajs zgarnął, że szok. Jesteśmy na lokalnym ryneczku. Tutaj normalnie to w zęba można dostać. Ale jestem z kumplem, to kręcę. Póki jeszcze w zęba nie dostałem w mieście wolności, to kręcę, no. Ale chyba jedno z trudniejszych miejsc, w których będę robić właśnie materiał. Teraz we trzech na motorku. 7 km zostało jeszcze, ale powiem wam, że ten koleżka z tyłu bardzo dużo mi pomaga. Powiem wam, anioł stróż tutaj. A muszę się dostać do miejscówki, gdzie mam też się dostać przed wieczorem. Bo w takim miejscu wieczorem to jest grubo. Weszliśmy do lokalnej knajpki się napić. Zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz. Jaki jest rozpierdziel. To jest największa koncentracja ludzi w mieście, w sensie w kraju. I zobaczcie, to są godziny szczytu. Słońce już jest bardzo nisko, więc muszę się ogarnąć i szybko dotrzeć do celu, bo wiecie co to oznacza w nocy? Kurde, nie chcielibyście tutaj być w nocy. Ja przyznam, że z 10-letnim doświadczeniem podróży z plecakiem w różne części świata, w różny sposób nie chciałbym też być tutaj w nocy. Koleżka szybszą drogą. Będziemy objeżdżać miasto, ale mamy dosłownie 35 minut do zachodu słońca. To nie jest... O kurde. Ty, ziomek mi prawie na jajcach usiadł, a to niedobrze.
Hini feritaye afu konanga Afrika Hini nomunyaye afu konanga Afrika Proszę bardzo, światła drogowe na panel słoneczny, odliczanie, coś czego u nas jeszcze brakuje. No i od razu wiesz, ile sekund będziesz musiał stać, więc wiesz, czy wyłączyć motorek, czy nie. Fajnie. Trzeba przyznać, że we Freetown jest dość dużo slumsów, zwłaszcza we wschodniej części. Czasami na autach można zobaczyć jakieś takie nalepki z informacją, że jest GPS w aucie, po to, żeby odstraszyć potencjalnego złodzieja, który zapragnie posiąść ową maszynę. No bo wiadomo, jak ukradnie, to i tak na GPS-ie będzie widać, gdzie jest. Słuchajcie, jest tutaj tak głośno, że normalnie przypomina mi się Bangladesz i seria z Bangladeszu. Polecam obejrzeć na kanale. Uważam, że jedna z mocniejszych serii. Czekam teraz na swoją kumpelę, kumpela mojego kumpla. Powiem wam, że gdybym nie miał tutaj wtyk, no to ciężko by było się odnaleźć, ale mam nadzieję, że zaraz się pojawi. Mam kąt do spania, mam też takiego anioła stróża tutaj i informacje z pierwszej ręki też, nie? Więc to jest zarąbiście. Czekam w takim ala KFC, ale to jest CFC, tak się nazywa. Nie, no, ktoś wymyślił zamiast K dał C. No więc czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale już się ciemno robi, jak widzicie. Patrzcie na to. Teraz wam przeryję beret. Kupiłem hamburgera, za którego zapłaciłem 90 000 ichniejszych, czyli tyle, co zapłaciłem za transport 160 km z granicy. 160 km burger z wołowiną. Najmniejsze warunki to koszt jest 25 zł. To są ogromne pieniądze. Nikt w ogóle w takiej restauracji nie je. Dlatego też widać pustki. Grubo, nie? Zobaczcie, pogadałem trochę z właścicielem. CFC wymyślił, no bo trzeba powiedzieć tak, że chłopaki są z Libanu. Tata przyjechał tutaj lat temu z 40, zamieszkał, zrobił biznes, restauracja i hotel. Później sprzedawał telefony, a teraz wymyślił właśnie takie CFC, żeby sprzedawać tutaj mniej więcej te hamburgery. I proszę bardzo, hamburgery, chicken cheese, czyli kurczak i z serem, przeróżne, jakiegoś twistera można zjeść, chicken filet, no i tutaj chłopaki sobie siedzą. So you are son? Yeah. Yeah, and you also born here? Yeah. Cool. And he's come here, businessman. Good, nice. I chłopaki też mówią ważną rzecz, że tutaj dookoła, teraz trochę odwrócę, tutaj dookoła w ogóle bo teraz jesteśmy praktycznie w centrum miasta, dookoła tego centrum miasta były pola ryżowe. No i pytam chłopaków, jak w ogóle ogarniacie te wszystkie rzeczy tutaj, produkty, i oni mówią, że wszystko jest sprowadzane praktycznie z Gwinei, ponieważ ludzie tutaj nie chcą kompletnie pracować. Czujecie to? Ziemia żyzna, ale ludzie w Sierra Leone nie chcą pracować, więc nawet cebulę z Gwinei importują. I powiedzcie mi, że ludzie w Afryce nie są leniwi. To nie pierwszy kraj, w którym słyszę, że ludziom się nie chce pracować. Nie wiem, może mają takie Eldorado czy coś w ten deseń, że tutaj jest dużo złota i diamentów, że to będzie tak lekko, ale to nie jest tak lekko, bo trzeba mieć maszyny. No właśnie, więc tutaj restaurant of my Libani friends.
So Polish people, they can come, yeah? Yeah, and anyone is good. Perfecto. Thank you. To jest Czarek. Yes. Hello. Good evening. Good evening. Yeah. My name is welcome. Thomas. Thomas, eh? Hello, oh, you guys. are my son. Yeah, My son name almost. is Thomas. Słuchajcie, jestem u swoich kumpeli, Edwardy. Tu jest Edwardy Posiadłość, tutaj jest szkoła angielskiego, a tutaj jest kościółek mały. Więc zauważcie taką tendencję, o proszę, obrazy jakieś wleciały, zauważcie taką tendencję, że chrześcijanie jakoś tak powiedziałbym są bardziej wykształceni. Do you need some help? No. Słuchajcie, dzisiejszy dzień, czekajcie, poprawię was, bo coś tutaj niewyraźnie. Dzisiejszy dzień, w ogóle zwiedzanie Freetown, ogarnięcie wizy do Liberii, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Hello, bro. Opa. Tu jest szkoła dzieci, a tutaj jest kościółek lokalny. I moi drodzy, poruszamy w miasto, które ma 1 milion mieszkańców. Naszym koleżką dzisiaj jest Eliasz. Hello, Eliasz. Kumpel mojej koleżanki Edwardy. I dzięki niemu mamy troszkę ułatwioną sprawę, ponieważ Eliasz ma motor, a motorem, jak wiadomo, zawsze szybciej, no i z kumplem zawsze lepiej. Musiałem wrócić. Sorry, bro. Musiałem wrócić. Tutaj chłopczyk ma ospę wieczną albo coś innego, ale wydaje się, że ospa, a ospa jest zaraźliwa. Musiałem wrócić po zdjęcia, bo kurde, do wizy mogą potrzebować zdjęcia albo do portfela sobie, żeby mieć kierownika zdjęcie w portfelu. Beka. Pierwsi do Sierra Leone dotarli Portugalczycy w 1400 którymś tam roku, 1420. No i Sierra Leone to nazwa portugalska. A co oznacza na język polski? Oznacza lwie góry. Bo Sierra Leone obtoczone jest górami. Powiedziałbym, tak wygląda konstrukcja Sierra Leone. Niczym fala. Górzyste. Teraz zobaczcie, w ogóle przemieszczanie się na pieszo byłoby wyzwaniem. Statystyka mówi, że jest tutaj 850 000 mieszkańców, ale ja osobiście nie wierzę w to i wiem, że tak duże aglomeracje przyciągają ludzi ze wsi. No i jest to niepoliczalne wręcz, ponieważ bardzo często w domach, gdzie oficjalnie jest zameldowanych, załóżmy 8 osób, mieszka 20 osób. Więc obstawiam, że tutaj może mieszkać z 1 200 000 ludzi we Freetown. Wojna domowa w Sierra Leone trwała od 91 do 2002 roku i zobaczcie, tutaj po ulicach są też czołgi porozrzucane. I co ja wam powiem, że oficjalnie zakończyła się w 2022. Kierownik wejdzie, pozwolicie. Jak do siebie na chatę. Kurde, jakie to jest masywne. No tutaj były działa ładowane. To jest czołg rządowy. To jest, moi drodzy, czołg rządowy i tymże czołgiem walczono z rebeliantami, którzy nie zgadzali się z władzą oficjalną, którzy, moi drodzy, chcieli wprowadzić własne rządy i położyć rękę na surowcach naturalnych. Let's go. Czyli wojna panowała tutaj, moi drodzy, lat 11 lat wojny. Troszkę się pośpieszyłem z tym, że tutaj nie chcą, żeby smarować. Chcą, no. Skoczyłem na ten czołg, zaraz przybiegły dziewczyny z wojska i mówią, że trzeba posmarować, bo ja tutaj z kamerą. Ja mówię, dziewczyny, to nie jest tak ładnie prosić o smarowanie, żeby tu kierownik smarował za zrobienie zdjęcia czołgowi, który stoi już tam lat 20. No i się trochę speszyły. W każdym razie, no, tak to wygląda. Zobaczcie, szpital pod banderą Iranu. O kurczę, ile tutaj jest narodowości, ile tutaj jest projektów, ile z całego świata. Poczekaj, morno, nie wciskaj się z lewej. Ile tutaj jest projektów. Ja tu muszę kontrolować, bo tutaj się cisną normalnie jak muchy do miodu.
Byłem właśnie w ambasadzie Liberii i powiem wam, że gruba sytuacja, ale zaraz opowiem, jak się zatrzymamy na targu. To przed wejściem na targ wam opowiem, ale jestem zdegustowany zaistniałą sytuacją i to bardzo. Powiedziałbym, że wymiotować mi się chce. Jest i Czarkowa. Widzieliście Czarkową? Tutaj jesteśmy na lokalnym markecie już, ale zaraz musimy się zatrzymać, bo tak nie ma co w jeździe ogólnie ładować. Jaka sytuacja na ambasadzie Liberii? Zachodzę do ambasady Liberii. Czekajcie, odepnę. Zachodzę do ambasady Liberii. Babka pyta wniosek. Ja mówię, że okej, zaraz wypełnię. Ona mówi paszport. Wrzucam paszport, ona mówi, że o, jeszcze tylko 11 miesięcy ważne. Ja mówię tak, 11 miesięcy, więc jeszcze jest ważny, nie ma problemu. Później mówi, przegląda, mówi, kurczę, tam jacyś wojskowi są na górze, więc trochę ten, tak. I mówi, ale pieczątek masz dużo, nie ma miejsca na wizę całą stronę. Ja mówię, no nic, to się zaklei, nie ma problemu. I już widzę, że jest, wiecie, już jest potrzeba smarowania. Mówi pieniądze. I tam pogadałem, ona chrześcijanka, czego ten Paweł krzyczy. I się zgodziła. Dobra, wiza kosztuje 100 dolków. Ja mówię, czy mogą być eurasy, czy będzie git. Ona mówi, że będzie git. Ona mówi 7 dni. Ja mówię, czy troszkę szybciej da się. Ona mówi, tak, za 50 dolków więcej. Mówię, kurde, ostro. Mówię, nie no, to trochę za dużo. Dałem jej 100 euro, zapakowała do szuflady, taka na wywaleniu siedziała babka. I co? Ich władowała do szuflady. Ja mówię, czy mi wyda, nie? No bo powinna mi wydać prawie 8 dolarów. No to jest 8 dolarów, to jest dużo. Ona mówi, wzięła, wyciągnęła pieniądze, rzuciła mi jak dla psa. I mówi tak do mnie. Chcesz, to sobie idź i wymień i wróć. To zobaczymy, czy się uda zrobić wizę. O kurde, myślę sobie. Mówię, okej, madam, proszę bardzo, niech madam jednak weźmie to 100 euro i tylko da mi receipt. Ale powiem wam, że na tym recipie napisała 100 euro i ja napiszę do departamentu hello, no thank you. Napiszę do departamentu korupcji o tej sytuacji, bo tak mnie wkurzyła, krew mnie zalała. No normalnie taka, wiecie, widać było, że trzeba by było posmarować. No kurde, jakbym, mówię wam, nie podoba, ta sytuacja mnie rozwaliła, powiem szczerze. Zobaczcie, tutaj jeszcze budynek po Brytyjczykach. Zobaczcie, jakie piękne schody z jaką balustradą. Musimy trochę zmienić vibe, ponieważ trochę mi się popsuł, postaram się go troszkę naprawić, dobra? Bo przyznam szczerze, że to nie była łatwa sytuacja. Tutaj wszyscy ludzie mówią, żeby uważać na kieszenie. Uważać na kieszenie, ale też zauważcie, że wszystkie rzeczy, które sprzedają, są bardzo tanie i w sensie tanie, pojedynczo na sztuki można kupić. Kurde, jakie tu krzyki. A to jest apteka. Paracetamol. Na cukrzycę. Bonvita Power, witaminy. Tu koleżka fotę ze mną zrobił. Bardzo Chińczykiem pachnie. Bardzo Chińczykiem pachnie, dużo produktów właśnie z Chin. Wszystko można kupić od bluzek. Ale krzyczę, kierowniku. Ale krzyczę. Koleżka Eliasz jakiś perfum chce kupić. Zobaczcie. No, na posa one sell am for. How much cost? How much? So 25.
Okej. Perfum kosztuje 5 zł. 5 zł. Najbardziej popularne miejsce do robienia biznesu, przepraszam. Taki market nazywa się Semi Abacia. Czekajcie, przejdziemy teraz do drugiej alejki. Zobaczymy, co mają w drugiej alejce. Ale wszystko to głównie takie rzeczy codzienne, bo tutaj no za bardzo poza schemat nie wyjdziesz, bo jak wyjdziesz poza schemat, no to nie zarobisz, bo po prostu ludzie nie kupią. Tak jak u tamtego Libańczyka, hamburgery po 25 zł, moi drodzy. Więc to nie jest na pewno dobry pomysł na biznes. Jakieś kubeczki takie tanie. To wszystko idzie z Chin. No i oczywiście wazelina. Nie wiem, czemu oni aż tak dużo tej wazeliny używają, ale to prawda jest, że w Afryce ludziom pęka bardzo często skóra. Wiecie? Bardzo często im pęka skóra, to jest do włosów. Po prostu od słońca. They call it Africana soup. Africana soup. To jest, słuchajcie, to jest do prania. Po prostu starła babeczka kostkę mydła i They used to make it i piorą sobie właśnie w ten sposób. Ona sprzeda to, wiecie, sprzeda to na kubeczki. O, w ten sposób. I można ładować na chatę i prać. Takie pojemniczki można często spotkać. Jak ogólnie ugotujesz ryż, to wrzucasz tutaj, no i utrzyma temperaturę. Niestety też trzeba zaznaczyć, że zobaczcie, Afryka plastikiem stoi. Tani, łatwy do wytworzenia. Ile, what price? It says 250. 250. 2050. 250,000 euros. Tu dziewczyny się śmiały, że muszę za to ujęcie zapłacić, jak za posiłek. No i tutaj, zobacz, to jest kasawa, to się je tutaj, tak jak pani tutaj po lewej stronie z ryżem. Premier League. A, można tutaj coś takiego jak STS-y u nas, takie wiecie, że typujesz, stawiasz hajs i możesz sobie hello bro, i możesz sobie wygrać trochę hajsu. A to są już, powiedziałbym, biedniejsze, no, a tu już są biedniejsze, nieco biedniejsze strony. Tutaj kolega mówi, że w zęby można dostać, no i tu ewidentnie, no. Przecież my znamy takie rewiry i w zęby już prawie nie raz dostaliśmy. Podkreślam, nie, prawie, bo jeszcze się nie zdarzyło. Zawsze była dobra ofensywa. Charito śpi sobie. Zero reakcjon. Oj, widzieliście to? Eliasz Charita obudził, ty zalewa. Zobaczcie, są świnki. Świnki sobie coś tutaj pojedzą. Chłopaki coś tu znajdą. Szukają właśnie śmieci, ale jest, kurczę, powiem wam, grubo. Każdy coś dla siebie znajdzie. Każdy może się odlać. Mój kumpel Eliasz też sobie tutaj leje. No, powiem wam, że trudny widok. Każdy tutaj leje teraz. Teraz koleś ode mnie, obok mnie stoi i leje. Chłopaki tutaj zbierają plastikowe torebki. Takie jak po wodzie tutaj. I dzięki temu, to jest recykling, dzięki temu mogą zarobić na jedzenie, na przeżycie tutaj. Ale sytuacja taka, że... Hello bro. Sytuacja taka, że nie każdy plastik można przetworzyć, tylko można te takie torebki po wodzie odzyskać. Więc to jest trudny temat, bo tutaj tego plastiku jest cała masa. No i muszą bardzo dużo znaleźć tych plastikowych rzeczy, torebek, żeby po prostu coś tam z tego było. To jest łudziu. Taka medycyna lokalna, tradycyjna. Kobiety w ciąży, dużo minerałów, wapni, a kobiety w ciąży to jedzą. Grandma is the one that's selling me. Hello, good morning. Łudziu. Łudziu. For the stomach? Łudziu? Safe for belly heart. Babcia przyszła. A to this is for stomach. Normally, yeah, it's for stomach. This is for diarrhea. Exactly. To jest na When the system biegunę. like too much sugar. Tu masz sugar. A, to na cukrzycę. Na cukrzycę. Słuchajcie, teraz tutaj obok mnie ludzie stoją, bardzo dużo ludzi. I powiem wam, że jest taki dziwny zapach od tych ludzi, nie? Trzeba zaznaczyć, że jest tutaj bardzo dużo
chorób przenoszonych, no oczywiście drogą, wiecie, krwi, ale też drogą kroperkową. No więc trzymajcie kciuki za kierownika. Coś na żołądek, ale ja to się nie znam. Nie mogę tego jeść, wiecie, bo to mi po pierwsze nie umyte. Okay, give me. Kolega coś tu, nie wiem jak to. How do you eat this? Pokaż w środku. O kurde. Nieźle. Charito śpi, zobaczcie, ale się rzucili teraz do mnie o polityczne zagrywki, że Europa Wschodnia, prezydenci i polityka tutaj, wiecie, bardzo dużo złego robi. Burda była, kolega się trochę wydygał, spocił się, czoło mu się spociło, leje się jak z 1,5-litrowej butelki wody. Mówię wam, rzucili się do mnie, ja tam łapę napiąłem na grubo. Mówię, mordo, mówię, no, thank you. Thank you so much. Mówię, mordo, tam do mnie z polityką nie wyskakuj, bo zaraz z kapelusza dostaniesz. Zobaczcie, piłkarzyki. Piłkarzyki, można sobie pograć tutaj z chłopakami. A, widzicie, to pomaga, to jest czarne, tak zwane czarne mydło tutaj w tej misce. I to pomaga na wszelkiego rodzaju problemy skórne. O, tutaj trochę lepsze światło, nie? Problemy skórne i można, wiecie, jak jest sucha skóra z tendencjami do trądziku, do łuszczycy, łojotoku, do łupieżu, to takim czymś można wyleczyć tutaj. O, tu koleżka majteczki sprzedaje po lewej. Eliasz, how did you call? Kuru fall. Kury, kurki, kureczki, kuruśki. Szydełko można kupić, olej, ale imbir, czosnek, pieprz, wszystko naturalne. Słuchajcie, naturalne rzeczy. O, i na takie małe woreczki, bo na małe pieniądz jest, na duże nie ma. Koleżka gaz transportuje, ale tutaj trzeba zauważyć, że dużo osób pości. Baru, taczkę powiedz. Dużo osób pości, więc jest prawie, że na odcince po południu. Jest bardzo gorąco, więc jak poszczą, nie piją wody. Czego ten Paweł krzyczy? Nie piją wody. Badajcie, Martadela ichniejsza. Taka szyna. Nie piją wody, to powiem wam, że są wycieńczeni. Ty ładujesz to na skórę i białą skórę masz. Czujesz to? No to kumpel wziął aż dwie. Yes. No. O kurde. Yes. Adar. Można to? Wybieliłbym. No tak, wszyscy biały. Tutaj w centrum miasta widzicie wieżę zegarową. Jeśli ktoś by się zastanawiał, która godzina. This working? Nie działa oczywiście, pytam kolegę, bo nie wiem, czy jest 12, czy nie działa, czy działa. Tak, centralne Freetown, centrum, ale muszę powiedzieć, że kamera mi się tak mocno grzeje, że nie wiem, czy uda się dzisiaj pokręcić długo. Coś tutaj jest nie tak z tą kamerą. Powiem wam, że jest to pewnego rodzaju kontrowersja, ponieważ w kraju muzułmańskim w 80%, jak podają źródła, około 20% chrześcijan, ale też złodziejstwo jest. Wszyscy, których spotykam lokalnie, mówią, żeby uważać na kieszenie, ale prawda jest taka, że kurde, jak spojrzysz, jak oni noszą te pieniądze, to nawet ja bym im mógł skroić te pieniądze. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wiem, że nie był prosty zarówno dla mnie, jak i dla was. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki za tą widzę z Liberii, bo jest naprawdę grubo. Pamiętajcie o zostawieniu śladu węglowego na kanale. Łapeczka w górę, subskrypcja koniecznie. Pamiętajcie, że jeżeli macie wolną dychę co miesiąc, to możecie wesprzeć kierownika na Patronite albo po prostu najzwyczajniej w świecie bezpośrednio na stronie. O kurde, jakie tutaj można telefon stracić na stronie, dając wsparcie bezpośrednio na stronie. Serdeczne pozdrowienia od kierownika i od czarków z Sierra Leone, a dokładnie ze stolicy, z Freetown. Czołem kłaniam się do kosteczek. Trzymajcie się.